Dzień dobry, witam serdecznie na webinarium Klimatyczne Wspomnienia. Dzisiejszą prezentację przygotowała i przedstawi Marta Piechocka-Nowakowska z FRSI. Ja nazywam się Bogna Brozowska, też reprezentuję FRSI i mam przyjemność być moderatorką dzisiejszego spotkania. Projekt Jak rozmawiać, w ramach którego realizujemy to webinarium, jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy AOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, a jego pełna nazwa to Jak rozmawiać, wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej i jest to projekt realizowany przez FRSI właśnie. Dobiega już do końca, ale na koniec zapraszamy Was do udziału w takim cyklu 3 webinariów dotyczących rozmowy o klimacie, o włączeniu i demokracji. Kolejne webinaria będą się odbywać w kolejne środy. Ja zaraz na czacie jeszcze przypomnę link do rejestracji na kolejne wydarzenia i bardzo zachęcamy do udziału też w kolejnych spotkaniach. Naszą ekspertką, osobą prezentującą i autorką scenariusza, o którym też będzie w ostatniej części prezentacji, jest Marta Piechocka-Nowakowska, socjolożka kultury, edukatorka w dziedzinie zmiany klimatu, menedżerka projektów. Jest absolwentką pilotażowego kursu Edukowanie o zmianie klimatu, opracowanego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertów nauki o klimacie, a w Fundacji FRSI rozwija projekt m.in. Biblioteki dla Klimatu oraz współpracuje z programem Sektor 3.0. Jest ekspertką do spraw adaptacji miast do zmiany klimatu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu i zaraz podzieli się z Wami tą swoją wiedzą, zachęci Was do rozmowy o klimacie i zaproponuje scenariusz konkretnego działania. Marto, oddaję Ci głos, włącz kamerę, włącz wideo. Przywitam się raz jeszcze z Państwem. Dzień dobry, nazywam się Marta Piechocka-Nowakowska i zajmuję się edukacją klimatyczną, a w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadzę projekt Biblioteki dla Klimatu. Dzisiaj podzieliłam nasze spotkanie na 3 części. Chciałabym najpierw opowiedzieć, dlaczego w ogóle rozmawiać o zmianie klimatu w lokalnych społecznościach. Następnie przejść do tego, jak rozmawiać o zmianie klimatu lokalnie, a na końcu właśnie przedstawić scenariusz działania, który między innymi właśnie opiera się na dobrej rozmowie, scenariusz klimatyczne wspomnienia. Ale zanim przejdziemy do prezentacji, bardzo chciałabym Was poznać. Wy już trochę o mnie wiecie, kim jestem, natomiast ja bardzo chciałabym wiedzieć, czym się zajmujecie na co dzień, gdzie pracujecie i czym się w swojej pracy zajmujecie. Piszcie proszę na czacie. Mam nadzieję, że chętnie się ze mną tymi informacjami podzielicie. Bardzo chciałabym po prostu wiedzieć, skąd jesteście, dlaczego tutaj zdecydowaliście się przyjść, gdzie na co dzień pracujecie, czy może w organizacjach pozarządowych, czy może w bibliotece, w jakich miejscach działacie. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, pani Iwona. Mamy też osobę z Rzeszowa pracującą w organizacji pozarządowej, o Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania. Pracuje w Centrum Opus w Łodzi. Pani Agnieszka, dzień dobry, bardzo miło mi, ja też jestem z Łodzi. Warszawa, też widzę, mamy osobę z biblioteki. W bibliotece szkolnej pani Karina pracuje. Pani Dorota z kolei pracuje ze społecznością lokalną i wolontariuszami w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i brała udział w projekcie Jak rozmawiać. Super.
O, i mamy kolejną osobę z Biblioteki Publicznej z Karszewy. I panią Katarzynę Spłońską, Objazdowy Warsztat Kreatywny, prywatna jednostka edukacyjna. I Kraków jest z nami, i kolejne NGO z Warszawy, ale dużo piszecie, super, bardzo się cieszę. I kolejna biblioteka, pani Ania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie, Urząd Miejski w Cieszynie, wspaniale. Zajmuje się tematyką partycypacji pani Sabina. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzę, że mamy osoby pracujące w bardzo różnych miejscach i to jest super, czyli mamy i urząd, i biblioteki, i NGOsy, wspaniale, bardzo się cieszę. A teraz zapraszam Was do odpowiedzenia na drugie pytanie. Poproszę o uruchomienie ankiety. Chciałabym Was zapytać, czy prowadzicie działania edukacyjne dotyczące konkretnie zmiany klimatu? Wyświetla Wam się już ankieta. Tak, powinna Wam się wyświetlać. Czy prowadzisz działania edukacyjne dotyczące zmiany klimatu? Tak, już od jakiegoś czasu. Mamy takie odpowiedzi. Tak, już od jakiegoś czasu, tak, ale dopiero zaczynam i jeszcze nie. Widzę, jak nam się tutaj zmieniają wyniki. Mhm. Czyli wśród nas są zarówno osoby, które zajmują się, tak, już od jakiegoś czasu aż 46%, tak, ale dopiero zaczynam 15% i są też osoby, które jeszcze tymi działaniami się nie zajmują i mam nadzieję, że każda z Was znajdzie coś ciekawego w tej mojej opowieści dzisiaj i zainspiruje Was to do działania i może właśnie do eksperymentowania z tym scenariuszem, o którym dziś opowiem. Przejdźmy do prezentacji, do części pierwszej. Dlaczego rozmawiać o zmianie klimatu? W ogóle dlaczego wychodzić z tym tematem do społeczności lokalnych? Można by powiedzieć, że najważniejsza jest polityka klimatyczna i tym się zajmujmy, bo tylko działania systemowe mogą coś zmienić. A my tutaj nagle mówimy o tym, żeby wychodzić jednak do lokalnych społeczności i o tym rozmawiać. Dlaczego? Po prostu budujmy tę świadomość dotyczącą zmiany klimatu. Fakty są takie, że zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka przede wszystkim właśnie poprzez emisję gazów cieplarnianych bezdyskusyjnie spowodowała globalne ocieplenie. O tym wiemy. Wiemy, że to my za tę zmianę obecnie odpowiadamy i warto po prostu tę świadomość budować. Skąd taka pewność? Po prostu mamy tę pewność, ponieważ jest to fakt, są to informacje przeanalizowane przez naukowców, międzyrządowy zespół do spraw zmiany klimatu składający się z wolontariuszy, naukowców reprezentujących uczelnie na całym świecie o tym mówi. 100 000 recenzowanych artykułów naukowych potwierdza, że to człowiek odpowiada za zmianę klimatu i o tym możemy przeczytać w ostatnim raporcie właśnie tej międzyrządowego zespołu do spraw zmiany klimatu, IPCC. To, co widzicie tutaj, okładkę, to jest ostatni raport podsumowujący 3 poprzednie raporty. Został wydany w 2023 roku, czyli dopiero co, i właśnie w tym podsumowującym raporcie 93 osoby, specjaliści i specjalistki, bazowali oni na pracy blisko 800 naukowców odpowiedzialnych za opracowanie pierwszych 3 części raportu i oni też właśnie jasno w tym raporcie o tym piszą, że to my za to globalne ocieplenie ponosimy odpowiedzialność. I po prostu o tym należy mówić. Skutki zmiany klimatu są i będą odczuwalne w Polsce, w całej Polsce również właśnie lokalnie. I tutaj widzicie zdjęcie z takim transparentem "Nie ma planety B". I z tym stwierdzeniem można by powiedzieć, że zgadza się 70% Polaków, czyli 70% Polaków uważa, że zmiana klimatu
jest zagrożeniem. Natomiast pomimo tego, że ten wynik jest tak wysoki, to z badań przeprowadzonych przez lata 20. Kantar Polska, badania zostały opublikowane w raporcie Ziemianie atakują w 2022 roku, wynika, że wiedza Polaków o zmianie klimatu i środowisku jest niska lub bardzo niska. To jest aż 61% osób w Polsce ma bardzo niską lub niską wiedzę na ten temat, więc jest wiele do zrobienia. Tu z kolei przedstawiam dane dotyczące zaniepokojenia stanem środowiska w najbliższym otoczeniu i z danych z badania przeprowadzonego przez CEBOS, co prawda 4 lata temu, więc mogło się jednak poprawić, ale wynika, że tylko 25% osób w Polsce wykazuje zaniepokojenie stanem środowiska w najbliższym otoczeniu, czyli widzimy problem globalnie, ale nie do końca widzimy go lokalnie. I po prostu znając te dane, wiedząc na czym stoimy i wiedząc, że ta zmiana klimatu tutaj już jest, warto o niej rozmawiać, a to rozmawianie, prowadzenie edukacji klimatycznej lokalnie, na takim bardzo lokalnym poziomie buduje odporność społeczności lokalnej na nadciągające kryzysy. Mając świadomość, mając wiedzę, jesteśmy w stanie się przygotować na różne zjawiska, rozumiemy te zjawiska, potrafimy łączyć fakty i jesteśmy w stanie się do tego przygotować. Silne więzi w społeczności, relacje, takie spotkania, podczas których możemy właśnie wspólnie uczestniczyć i dyskutować takie problemy jak zmiana klimatu, sprawiają, że wzmacniają się więzi w tych naszych społecznościach. Stajemy się po prostu silniejsi, bardziej odporni. Dlatego warto. Ale może wśród Was są osoby, które mają dużo obaw, bo na przykład nie czują, że są ekspertem, ekspertką, że ta wiedza jest jej tak dużo, że to zjawisko jest takie skomplikowane, ma różne aspekty, można rozpatrywać na różne sposoby, więc gubi się w tym temacie, jest przytłoczona ta osoba, wy może czujecie się czasem przytłoczeni tą ilością informacji, a z drugiej strony boicie się polaryzacji, że jeśli wyjdziecie z tematem zmiany klimatu do osób w swoich społecznościach, nagle okaże się, że to mocno polaryzuje i jest konflikt, i jest kłótnia i nie bardzo wiecie, co z tym zrobić i jak w takiej sytuacji się zachować. I ja mam taką propozycję zatem, że jeśli pojawiają się w Was takie obawy, to może właśnie odpowiednim narzędziem jest po prostu rozmowa, żeby zacząć od rozmowy. I tutaj przechodzę właśnie do naszej drugiej części spotkania, czyli jak rozmawiać o zmianie klimatu lokalnie. Tutaj na zdjęciu widzicie dialog wokół właśnie tematu zmiany klimatu, który odbył się w bibliotece w Nadolicach Wielkich w ramach projektu Biblioteki dla Klimatu. Ludzie spotkali się, by rozmawiać właśnie o tym, czy ta zmiana jest widziana gdzieś przez nich lokalnie, czy widzą jej skutki, ale jednocześnie byli zajęci aktywnością, haftowali i rozmawiali. Czyli taki lokalny dialog jest to dobry sposób, by w ogóle zacząć taką rozmowę w dobrej atmosferze. Pamiętajmy o kilku zasadach. Tutaj wśród Was są osoby, które brały udział w projekcie Jak rozmawiać. Być może więcej, nawet jeśli ktoś nie brał udziału, to jest zaznajomiony z modelem prowadzenia dialogu. Ja tutaj chciałam tylko tak szybko opowiedzieć o kilku zasadach. Akurat nasze spotkanie, moje spotkanie z Wami dzisiaj dotyczy
dialogu, rozmowy wokół tematów związanych ze zmianą klimatu, ale te zasady, które tutaj przytoczę, są uniwersalne i warto o nich po prostu pamiętać, rozmawiając o klimacie. Czyli gdy organizujemy takie spotkanie, które ma poruszać wątki klimatyczne lub inne, ważne dla danej społeczności, pamiętajmy o tym, że spotykamy się po to, żeby rozmawiać, a nie przekonywać drugą stronę. Tu nie chodzi o to, żeby przygotować sobie szereg argumentów i kogoś przekonać. Chodzi o to, żeby zrozumieć, wyrazić swoje zdanie i być otwartym na drugą osobę i umieć ją zrozumieć. Nie oceniajmy, twórzmy bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi przemyśleniami, tak? Niech każdy czuje, że swobodnie może wyrazić swoją opinię. Jeśli się z tą opinią nie zgadzamy, uważamy, że mamy inne zdanie, to jest ok. Niezgoda i sprzeciw są ok, ale z poszanowaniem godności innych. To jest bardzo ważne, ten szacunek. Zmiana opinii jest miarą dojrzałości, czyli jeśli w trakcie tej rozmowy poczujemy, że być może jest inaczej niż nam się wydawało, to jest też w porządku. To nie jest oznaka słabości, ale właśnie oznaka dojrzałości. Słuchajmy i zadawajmy pytania. W ten sposób budujemy i wzmacniamy relacje. No i oczywiście pamiętajmy o tym, by język, którym się posługujemy, był zrozumiały, był włączający, a w grupie niech na ten czas tego spotkania zapanuje równość, czyli zapomnijmy być może o tym, że nie być może, zapomnijmy o tym, że ktoś jest na przykład naukowcem albo wysokiego szczebla urzędnikiem. Bądźmy równi na czas tego spotkania, może przejdźmy na ty. To też ułatwi przebieg takiej rozmowy. Te zasady są opracowane na podstawie zasad dialogu, czyli dobrej rozmowy. Te zasady znajdują się w modelu budowania dialogu krok po kroku opracowanym przez Fundację FRSI. I do zapoznania się z tym modelem bardzo serdecznie Was zachęcam. Różne wariacje rozmowy o klimacie. Proponuję Wam, żeby do tematu rozmawiania o zmianie klimatu podejść na różne sposoby. My te różne sposoby testujemy właśnie w projekcie Biblioteki dla Klimatu. I można po prostu zaprosić ludzi na spotkanie, by porozmawiać o lokalności, o jakości życia i tam mapować klimatyczne wątki. Myślę, że ten scenariusz, o którym Wam opowiem, wspomnienia klimatyczne, wspomnienia właśnie jest trochę w duchu tej pierwszego wariantu, czyli spotykamy ludzi, by rozmawiać o najbliższym otoczeniu i o tym, jak ono się zmienia. I gdzieś tam powoli wyłapujemy takie zmiany, które są związane ze zmianą klimatu. Możemy też porozmawiać o konkretnym problemie, zaprosić ludzi do rozmowy. Tutaj na zdjęciu widzicie wycinkę. Być może w Waszej miejscowości jest to duży problem i warto o nim porozmawiać, a przy okazji zastanowić się nad tym, dlaczego te wycinki są niekorzystne, nie tylko dla nas i naszego dobrostanu, czy poczucia własnego samopoczucia, zdrowia psychicznego, ale też dla klimatu i dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób, jaki jest związek pomiędzy wycinkami a emisjami gazów cieplarnianych. I taka trzecia propozycja, trzeci wariant to rozmowa połączona z aktywnością. Tutaj widzicie haft Podgrzej pierogi, nie planetę. To wyhaftowały dziewczyny podczas jednego ze spotkań. To było spotkanie w bibliotece w Wierzchosławicach, też biorącej udział w projekcie Biblioteki dla Klimatu. Czyli spotykamy się, rozmawiamy właśnie na jakiś temat klimatyczny, ale przy okazji zajmujemy czymś ręce i bierzemy udział w jakiejś aktywności. I teraz przechodzę już do scenariusza.
do scenariusza Klimatyczne wspomnienia. Grupą docelową, o jakiej tutaj pomyślałam, pracując nad scenariuszem, są mieszkanki i mieszkańcy miejscowości. I są to osoby dorosłe w różnym wieku. Czas, jaki przewidziałam na przygotowanie się, to 2-3 tygodnie, ale ten temat, ten czas zawiera też, uwzględnia czas na komunikację projektu. To nie tak, że Wy musicie się przygotowywać przez tak długi czas do poprowadzenia spotkania. I 2 godziny będzie trwało samo spotkanie, a jeśli będzie dobra energia i chęć do rozmowy, to myślę, że może się przedłużyć. Tak jest u nas podczas dialogów o klimacie w bibliotekach. Często te spotkania się przedłużają i nie trwają 2 godzin. Liczba osób uczestniczących około 15. To jest taka liczba osób, która pozwala na swobodną rozmowę i pozwala na to, by każdy mógł się wypowiedzieć w trakcie trwania spotkania. Jaki mamy cel? Celem tego scenariusza jest uwrażliwienie na otoczenie i jego zmianę przez człowieka. Następnie pobudzenie lokalnej dyskusji o tej zmianie, która została wywołana przez człowieka, ale nie mówimy tylko o takich, wiecie, złych, negatywnych zmianach, mogą być też dobre. To nie jest tak, że my się nastawiamy tylko na tą negatywną, ale generalnie obserwujemy zmianę. Pobudzamy lokalną dyskusję o tej zmianie i jednocześnie celem jest zidentyfikowanie elementów klimatycznych w lokalnym otoczeniu, czyli mapujemy sobie wątki, jakieś problemy, które są w tej danej miejscowości, społeczności i je linkujemy do tematów, które można powiązać właśnie ze zmianą klimatu. I takim już nadrzędnym celem realizacji tego scenariusza jest to, aby osoby, które uczestniczą w takim spotkaniu, żeby tam nastąpiła taka zmiana w sposobie myślenia, czyli zmiana klimatu mnie dotyczy, czyli jakby uświadamiamy sobie, że to nie jest tylko jakiś taki metatemat i wszyscy o tym ostatnio mówią, tylko że jest to temat, który mnie dotyczy bezpośrednio dotyczy miejscowości, w której żyję i mojego najbliższego otoczenia i być może będzie to impuls do zmiany postaw. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebny stół, duży stół albo kilka stołów, które ustawimy sobie w wyspę. Będą potrzebne krzesła i wydrukowane zdjęcia oraz flipchart i markery. Te wydrukowane zdjęcia są tutaj kluczowe, bo ja jeszcze o tym nie powiedziałam, że w zasadzie to działanie opiera się właśnie na analizowaniu zdjęć. Ale o tym za chwilę powiem. I teraz przechodzimy już do przygotowania krok po kroku. Pierwszy krok to przygotuj ogłoszenie. Poproś o przyniesienie na spotkanie zdjęć swojej okolicy, miasta, wsi z przeszłości. Wezwij osoby do tego, by przeszukały swoje archiwa, by znalazły właśnie miejsca, by znalazły takie zdjęcia, które dokumentują tą okolicę. Mogą to być zdjęcia właśnie prywatne i niech tym kluczem będzie albo zmiana tej okolicy, coś co kiedyś było, a teraz już tego nie ma. Może to też być wartość sentymentalna tych zdjęć, może być tym kluczem właśnie wyboru. Ale właśnie zależy nam na tym, żeby uczestnicy przynieśli na to spotkanie zdjęcia okolicy miasta, wsi z przeszłości.
Ale ty również przygotuj zestaw zdjęć. Nie wiemy, jakie zdjęcia przyniosą uczestnicy, ale my, przygotowując się do spotkania, wiemy, jaki mamy cel. Chcemy mówić o zmianie otoczenia, więc zastanówmy się, co w tej okolicy się zmieniło i jakie wątki chcielibyśmy, żeby wybrzmiały podczas spotkania, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę. I poszukajmy takich motywów, które mogą być interesujące i zwrócić uwagę na problem. Na przykład rzeka, która kiedyś płynęła naturalnie, a obecnie jest uregulowana, albo wycięte lipy przy drodze. A może niech to będą ludzie, którzy na rynku spędzali razem czas, ale rynek został zmieniony i nie ma już takich miejsc, by ten czas razem spędzać. Przekształcony krajobraz przez człowieka, myślę, że może tutaj być kluczem. I przygotujcie sobie ten zestaw bazując na swoich zdjęciach archiwalnych, takich, które macie w albumach. A jeśli ciężko Wam znaleźć takie zdjęcia, możecie skorzystać z dostępnych archiwów. Mamy tutaj archiwa ogólnopolskie, Fotopolska, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska.org.pl czy zbiory społeczne. Istnieją też archiwa regionalne, na przykład Cyfrowe Archiwum Młodzian, tu Miastograf, tu stało Społeczne Archiwum Warszawy. Myślę, że takich archiwów regionalnych jest dość sporo i tam można wyszukać takich zdjęć. I ja tutaj też przygotowałam dla Was przykład, ale to może za chwilę Wam o nim opowiem. W kroku trzecim, gdy już macie przygotowane ogłoszenie i macie przygotowany zestaw swoich zdjęć, przygotujcie do nich pytania. Zastanówcie się, wyznacie najlepiej swoją okolicę i wiecie też, co chcielibyście, żeby wypłynęło podczas tego spotkania. Już macie zestaw swoich zdjęć też, więc po prostu bazując na tym swoim zestawie, zastanówcie się, o co będzie można zapytać podczas spotkania właśnie odnośnie tych zdjęć. One mają uruchomić pewien proces zastanawiania się nad zmianą. Przygotujcie pytania na rozgrzewkę, które po prostu będą dotyczyły tego, dlaczego ludzie przynieśli takie zdjęcia, dlaczego są one dla nich ważne, co się na nich zmieniło, czy właśnie pokazują, prezentują jakąś zmianę. A następnie przygotujcie pytania do pogłębienia refleksji o wpływie człowieka na otoczenie i jakość życia. Zastanówcie się właśnie, jakie tematy mogą wypłynąć podczas analizowania zdjęć. Co na tych zdjęciach może się znaleźć? Wy znacie właśnie tę swoją okolicę najlepiej i wiecie, jak się zmieniła. I tutaj pokazuję Wam przykład. To jest zdjęcie Placu Dąbrowskiego w Łodzi. Skorzystałam właśnie z takiego zbioru zdjęć dostępnych online na zasadach otwartych zasobów Miastograf. To jest Plac Dąbrowskiego z lat 80. Bardzo znane łodzianom miejsce. Widzimy na zdjęciu zieleń, widzimy ławki, osoby spędzające razem czas. Tak wyglądał ten plac w latach 80. A tak wygląda obecnie. Tutaj widzimy plac zmieniony z małą ilością zieleni, nie ma miejsc do siedzenia, nie ma ławek. Widzimy bardzo dużo betonu, widzimy samochody, ale też widzimy stojaki na rowery, transport publiczny, bo jedzie autobus. Widzimy też właśnie te kwestie komunikacji już nam wychodzą na plan pierwszy. Tak zmienił się ten plac. I zaczynamy mapować sobie wątki. Co tutaj mogłoby się pojawić? O czym moglibyśmy porozmawiać, analizując te zdjęcia?
I mapujemy sobie zagadnienia do rozmowy. Widzimy dużo betonu, czyli betonoza. Problem, jaki generuje betonoza, to miejskie wyspy ciepła, ale też lokalne podtopienia, bo woda podczas nawalnych deszczy nie ma gdzie spływać. Te nawalne deszcze to jest bardzo częste zjawisko obecnie i właśnie jest to konsekwencja zmiany klimatu. I dochodzi do lokalnych podtopień, ponieważ woda nie ma gdzie spłynąć, nie ma gdzie wsiąknąć i dochodzi do takich sytuacji. Przygotowujemy sobie pytania do pogłębienia, czyli jak nieprzemyślana rewitalizacja wpływa na jakość naszego życia podczas upałów i nasze zdrowie. Dlaczego betonowanie naszych miast i miasteczek nie jest dobrym pomysłem w czasach kryzysu klimatycznego? Taką wskazówką jest przy tej betonozie wyszukanie przykładów dobrych praktyk, czyli zastanówcie się, kto wygrywa dzięki dobremu rozwiązaniu, czyli niebetonowaniu i dlaczego my wszyscy wygrywamy na tym. Kolejne zagadnienie, które możemy tu poruszyć, analizując te zdjęcia, jest zieleń, problem. Akurat tu nie mówimy o wycince, ale o braku zieleni, tak? Natomiast przy Waszych innych zdjęciach, które będziecie analizować, właśnie możecie zmapować problem zieleni, możecie zmapować problem wycinki, koszenia, utraty bioróżnorodności, retencji, a potem przejść właśnie do tego, jak jest powiązana wycinka z emisjami gazów cieplarnianych i zacząć na ten temat rozmawiać. Pytania do pogłębienia w kontekście zieleni to właśnie jakie korzyści przynosi zieleń dla naszego zdrowia psychicznego, jak możemy ją chronić, jakie działania sami możemy podjąć, by zwiększyć jej pozytywny wpływ na łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptację do tych zmian. Kolejny problem, tam pamiętacie, były na tym pierwszym zdjęciu, które pokazałam z lat 80., były ławki, siedzieli na nich ludzie. Więc możemy zacząć rozmawiać o tym, że nie ma miejsc, w których możemy wspólnie spędzić czas w przestrzeni miejskiej. Mapujemy problem więzi, relacji w społeczności. I takie pytania do pogłębienia, które mogą nam się przy tym zagadnieniu pojawić, to w jaki sposób wspólne spędzanie czasu wpływa na odporność społeczności na różne kryzysy, tak? Jakie działania mogą wzmocnić relacje w społeczności? Transport. Widzieliście tam również na tym drugim już zdjęciu po rewitalizacji, widzieliście autobusy, widzieliście stojaki na rowery, pieszych, więc taki wątek też może pojawić się na Waszych zdjęciach, czyli problem wykluczenia komunikacyjnego. Akurat odnośnie tych zdjęć, które pokazałam, ten problem nie jest tak raczej adekwatny, ale generalnie jak zmapujemy sobie coś, co jest związane z transportem, to może się nam pojawić właśnie problem tego wykluczenia, emisji, zanieczyszczenia powietrza, ale też zrównoważonego transportu, czystych środków transportu. No i możemy pytać, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z samochodów lub je współdzielić, jak walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Czyli takie pytania możemy zadawać. W scenariuszu znajdziecie te zagadnienia, o których teraz przytoczyłam kilka przykładów takich zagadnień, natomiast w scenariuszu jest ich więcej, tych potencjalnych zagadnień, które mogą wypłynąć podczas analizowania zdjęć razem z pytaniami do pogłębienia, które mogą Wam ułatwić przygotowanie. Krok czwarty to poszerz własną wiedzę, byś poczuła się pewniej. Dla mnie osobiście to jest ważne. Zawsze jak mam gdzieś wystąpić czy o czymś opowiedzieć, to chcę czuć się dobrze w danym temacie. Czytam, pogłębiam wiedzę. Tutaj macie zdjęcie akurat klimatycznego ABC. Jest to podręcznik wydany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalenę Budziszewską, dr Aleksandrę Kardaś i Zbigniewa Bohdanowicza. Pod ich redakcją naukową powstała ta publikacja. Jest ona otwarta, można ją pobrać w PDF-ie ze strony internetowej. Bardzo serdecznie polecam. Źródła, z których możecie czerpać wiedzę, jeszcze podam na końcu prezentacji, ale też są zawarte w scenariuszu.
Przeprowadzenie spotkania. Przechodzimy do prowadzenia spotkania. Zaczynamy od krótkiej rundki. Bardzo ważna rzecz. Ja tutaj opowiem Wam pokrótce o tym, jak możecie przeprowadzić to spotkanie, ale nie chcę, żebyście myśleli, że to jest myślały, że to jest jedyny sposób na przeprowadzenie tego spotkania. Nie, to jest pewna propozycja, a Wy możecie działać tak, jak poczujecie. Możecie ułożyć swój scenariusz, bazując na tym pomyśle właśnie ze zdjęciami. Ja proponuję taką formę, czyli zaczynamy od krótkiej rundki, przedstawienia się, poznania. Każdy może powiedzieć, jak się czuje. Może być jakieś krótkie zadanie integracyjne. Przewiduję na to około 15 minut. Następnie rozkładamy fotografie i się im przyglądamy. Każdy rozkładamy w jednym miejscu na stole wszystkie fotografie i to jest czas na to, by się im przyjrzeć i wymienić się pierwszymi spostrzeżeniami. Następnie każda z osób uczestniczących opowiada o wybranym jednym zdjęciu. Nie o wszystkim, bo nie ma na to czasu, natomiast chodzi o to, by każdy mógł opowiedzieć o jednym zdjęciu. Pamiętajmy o tym, by każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć i by nikomu nie przerywać, ale ustalmy jakiś konkretny czas na wypowiedź, na przykład minutę, 2 minuty, w zależności od ilości osób, i wtedy jest czas na zadawanie tych pytań pomocniczych. Pytań ogólnych, dlaczego przyniosłaś to zdjęcie, ale też już trochę wchodzenia, mapowania tych tematów, zagadnień, które mogą być związane ze zmianą klimatu, zmianą naszego otoczenia, które jest wywołane działaniami człowieka. Na to przewidziałam 30 minut. Następnie pogrupujcie zdjęcia, które łączy wspólny motyw, na przykład miejski krajobraz albo właśnie transport publiczny, bo może będzie dużo takich zdjęć z tym motywem, a może ludzie, którzy spędzają wspólnie czas. Także pogrupujcie to, przewidziałam na to 5 minut, a następnie porozmawiajcie o zdjęciach w odniesieniu do grup. I tutaj też jest czas na zadawanie pytań naprowadzających na zagadnienia klimatyczne i mamy na to 30 minut. Następnie wybierzcie jeden z problemów, który wydał Wam się najbardziej interesujący, który może wzbudził najwięcej dyskusji, czyli jedną z tych grup zdjęć, jeden problem, który został zarysowany. Wybierzcie go i zacznijcie o tym rozmawiać i rozmawiajcie o tym problemie i potencjalnych rozwiązaniach. To nie jest tak, że Wy w te 25 minut, które przewidziałam, wypracujecie rozwiązania. To nie o to chodzi. To jest bardziej takie ćwiczenie myślowe. No i chodzi o to, żeby rozmawiać o tym problemie, go zgłębiać i coraz więcej szczegółów wyciągać. Tutaj będzie Wam właśnie potrzebny ten flipchart z mazakami. I na koniec zachęć do pogłębiania wiedzy i uczestnictwa w kolejnym spotkaniu. Być może problem, który wyciągnęliście, który zaczęliście omawiać podczas spotkania, okazał się takim problemem, zagadnieniem, które będziecie chcieli rozwinąć podczas kolejnego spotkania. Możecie już je zaplanować. Być może przyszedł na to spotkanie ktoś, kto ma wiedzę w tym obszarze i będzie chciał się na tym spotkaniu tą wiedzą podzielić. Jakie mam rekomendacje? Nie bój się poruszać tematu zmiany klimatu. Jeśli boicie się, że ktoś Was zagnie, zada pytanie, na które nie będziecie znali odpowiedzi, to nic nie szkodzi. Zagadnienie zmiany klimatu jest bardzo szerokie, może być omawiane z różnych perspektyw, wymaga wiedzy z różnych obszarów, interdyscyplinarnej wiedzy, więc przyjmijcie, że nie wiecie wszystkiego i to jest ok, i uczcie się wspólnie. Jeśli nie znacie odpowiedzi na jakieś pytanie, możecie sprawdzić wspólnie podczas spotkania
sprawdzić to w internecie. Ważne jest po prostu, żeby zacząć na ten temat rozmawiać. I zadbaj o międzypokoleniowość. Im będzie więcej osób w różnym wieku, tym lepiej. Od seniorek, seniorów możemy się bardzo wiele nauczyć i ich wspomnienia będą na pewno dla nas bardzo cenne podczas tych spotkań. Polecam Wam, przedstawiam Wam kilka źródeł wiedzy. Tutaj portal z rzetelną wiedzą o klimacie, naukaoklimacie.pl. Na pewno część z Was, a może już wszyscy, znacie to źródło wiedzy. Znajdziecie tam szereg informacji, ogromna baza wiedzy na różne tematy. Doskonale działa ich wyszukiwarka na stronie, więc jak wpiszecie sobie jakieś zagadnienie, to Wam od razu podpowie szereg artykułów na ten temat. Polecam też książkę o klimacie Grety Thunberg, która została wydana pod koniec ubiegłego roku. To nie jest jej książka tylko z jej tekstami, to jest książka, która zawiera szereg tekstów osób ze środowiska naukowego, dziennikarzy, aktywistów, aktywistek, dziennikarek, także to jest też świetna książka do przeczytania i poszerzenia wiedzy. Wspomniane już klimatyczne ABC w wersji papierowej lub online do pobrania w PDF. Zachęcam wszystkich też do zapoznania się z modelem budowania dialogu krok po kroku Fundacji FRSI. Oraz jeśli szukacie pomysłu na kolejne spotkanie, to bardzo serdecznie polecam grę Impulsy Fundacji Puszka. Jak wejdziecie, wystarczy w internecie wpisać te frazy gra Impulsy Fundacja Puszka. Znajdziecie tam tę grę do pobrania. Ona też jest udostępniona na zasadzie otwartych zasobów i dotyczy zmiany klimatu w mieście. Jest świetnym takim sposobem na to, by zebrać ludzi i rozmawiać właśnie o klimacie. Całą grę znajdziecie na stronie do pobrania i nasze bibliotekarki w Bibliotece dla Klimatu też ją testują i sobie chwalą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Marto, bardzo dziękuję za wyczerpującą prezentację, też za to, że zmieściłaś się idealnie w czasie, więc mamy teraz przestrzeń na pytania. Myślę, że Twoja prezentacja była bardzo inspirująca i też pokazuje, że to spotkanie może przebiegać na bardzo różne sposoby. To jest troszkę to, o czym Ty mówiłaś, że nie trzeba się trzymać ściśle jednego scenariusza. I z tym też trochę związane jest nasze pierwsze pytanie, które zaraz Ci wkleję na czacie, a ja bardzo zachęcam osoby, które są z nami, żeby jeśli mają jakieś pytania, wątpliwości, komentarze, to teraz jest moment, żeby je zadać. Mamy jeszcze około 10 minut do zakończenia spotkania i jeśli chcecie jeszcze o coś zapytać, dopytać, to napiszcie takie pytanie, komentarz na czacie. Troszkę o tym mówiłaś, jak pokierować tą rozmową, ale przytoczę pytanie uczestniczki. Jeżeli osoby uczestniczące mogą podawać nam dowolne problemy lokalne podczas spotkania, wydaje mi się wyzwaniem linkować je na bieżąco ze zmianami klimatu ze względu na złożoność i obszerność tematu. Jak to robić skutecznie, żeby uniknąć zabrnięcia w udawanie specjalisty od danego tematu? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za nie. Ja przyznam, że my też się z tym mierzymy podczas naszych dialogów o klimacie, ale widzę pewną tendencję. To znaczy, na ogół pojawiają się problemy z podobnych obszarów. To znaczy, chcę Wam powiedzieć, że jeśli przeprowadzicie kilka takich spotkań, to zobaczycie, że to będą bardzo podobne problemy. To będą upały, to będzie susza, to będzie betonoza, to będzie właśnie brak zieleni w mieście albo w miasteczku, więc dość szybko można zmapować, jakie to będą problemy. Też chodzi o to, żeby mieć taką uważność. Ważny jest trening. Im więcej przeprowadzicie takich spotkań,
tym szybciej zobaczycie, jak to działa, jakie problemy wychodzą i będą wychodziły raczej podobne problemy na następnych spotkaniach. I w ten sposób możecie się do tego przygotować, wybrać sobie kilka zagadnień. Też nie w każde zagadnienie możecie od razu wchodzić. To nie jest tak, że trzeba od razu we wszystkie się angażować i wszystkie omawiać. Możecie przyjąć taką strategię klucza, czyli skupimy się na temacie zieleni i na przykład betonozy, bo w tym poczujecie się dobrze i możecie od razu założyć, że i to zakomunikować w pewnym momencie tego spotkania, że te wątki będziecie pogłębiać, ale też właśnie nie bójcie się, bo to jest taka pułapka, że obawa, że będzie tak dużo tych problemów, że po pierwsze ich nie zmapuję, po drugie nie będę umiał odpowiedzieć na te wszystkie zagadnienia. To jest to, o czym mówiłam. Nie mówmy, że umiemy wszystko. Jeśli czegoś nie zmapujecie, ok, ale zaręczam, że na pewno pewne elementy uda Wam się zmapować i je zacznijcie rozwijać, a jeśli czegoś nie wiecie, po prostu się do tego przyznajcie. To jest spotkanie, które ma polegać po prostu na uruchomieniu rozmowy o lokalnych problemach i zobaczycie, że ludzie bardzo chętnie się w to zaangażują. Widzimy to właśnie w naszym projekcie Biblioteki dla Klimatu. Bardzo, Marto, dziękuję za odpowiedź na to pytanie i mam kolejne. Jest pytanie od biblioteki szkolnej, czy może skorzystać ze scenariusza. Ja powiem tak, formalnie na pewno możecie. To jest dla każdej osoby, która chce wykorzystać w swoich działaniach ten scenariusz. Natomiast Marto, czy może masz jakieś wskazówki odnośnie wykorzystania tego scenariusza w szkole przez bibliotekę szkolną? Tak, ja jak najbardziej zachęcam do tego, żeby to wykorzystać. Też być może okolica waszej szkoły też się zmieniła i można o tym porozmawiać. To też jest taki scenariusz, a ja akurat mówię o tym, żeby mówić w kontekście swojej miejscowości. To jest taki idealny stan, jeśli możemy znaleźć takie miejsca na zdjęciach, które dotyczą tego, co wszyscy znamy. Ale na przykład można w ogóle inaczej się pobawić, czyli w ogóle znaleźć zdjęcia różnych miejsc i zacząć o nich rozmawiać. To nie muszą być miejsca, które wszyscy znamy. Tak samo właśnie dzieci mogą przynieść zdjęcia z wakacji, zaangażować swoich dziadków i babcie w takie działanie, w szukanie archiwów, to też jest fajne działanie międzypokoleniowe i mogą przynieść właśnie na przykład zdjęcia, jak spędzali razem czas, kiedyś dziadkowie na przykład, jak wyglądał ich dom, a jak wygląda teraz ta okolica. Ja sama mam mnóstwo takich zdjęć, które mogłyby posłużyć takim działaniom właśnie w szkole. Super, bardzo, bardzo dziękuję za te podpowiedzi pod kątem szkoły. Jeśli są jakieś inne instytucje, które chciałyby dopytać o to, jak ten scenariusz można zmodyfikować do ich specyfiki, to też do tego zachęcamy. A po drodze pojawiło się jeszcze kolejne pytanie. Czy nie obserwujesz zmęczenia ludzi tym tematem? Ja widzę z jednej strony przesyt szeroko pojętymi tematami ekologii. Nie jest napisane, co z drugiej strony. Zakładam, że potrzeba jednak działania w tym obszarze. I Marto, czy możesz się odnieść do tego komentarza, do tego pytania? Tak, to dziękuję za to pytanie i my szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie podczas badania, które przeprowadziliśmy w czerwcu ubiegłego roku już. Szykując się do projektu Biblioteki dla Klimatu, sprawdzaliśmy, czy biblioteki są takimi miejscami, w których właśnie dobrymi miejscami do prowadzenia edukacji klimatycznej i w ogóle angażowania ludzi w tematy związane ze zmianą klimatu. I wyszło nam, że ludzie właśnie są zmęczeni takim właśnie szeroko pojętą ekologią, że jeśli chcemy ich zachęcić do udziału w spotkaniach dotyczących zmiany klimatu, to właśnie to powinien być klimat, a nie słowo ekologia. Ekologia budzi, na podstawie tego badania, to nie są takie moje obserwacje, tylko właśnie potwierdzone badaniami,
budzi takie już negatywne skojarzenia i że to znowu będzie o recyklingu, że to będzie o odpadach i że jest to już nudne i nieciekawe. Natomiast jeśli chcemy mówić o klimacie, to musimy mocno linkować po pierwsze linkować do tematów związanych z lokalnością, ze zmianą najbliższego otoczenia i właśnie albo mówimy o klimacie wprost, to jest o zmianie klimatu wprost, to jest wasza decyzja, albo jeżeli trochę się obawiacie, bo wciąż ten klimat jest może kojarzony politycznie, teraz mamy protesty rolników i Zielony Ład, więc jest dużo obaw, jak to teraz w małej miejscowości wyjść i mówić o zmianie klimatu. Więc jeśli na przykład nie chcecie o tym temacie mówić wprost, to właśnie robić to w taki sposób, jaki proponuję, czyli wychodzimy od rozmowy o lokalności, ale powoli gdzieś tam linkujemy do tematów klimatycznych. Także zachęcałabym do tego, by nie używać tego słowa ekologia, bo ono po prostu już w wielu przypadkach źle się kojarzy i faktycznie jest taki przesyt, tak nam wyszło w badaniu. Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej pytań. To dosłownie ostatni moment, żeby jeszcze o coś zapytać naszą ekspertkę. Naszą ekspertką była Marta Piechocka-Nowakowska. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przygotowanie ciekawego scenariusza i świetnej prezentacji. Ja nazywam się Bogna Mrozowska i miałam przyjemność moderować dzisiejsze spotkanie, które będziemy powoli kończyć. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które udostępnimy na stronie projektu Jak Rozmawiać. Myślę, że w przyszłym tygodniu, to zazwyczaj za około tydzień po danym spotkaniu, pojawia się jego nagranie. Pod nagraniem znajdziecie prezentację, scenariusz, a w zakładce Biblioteka na stronie Jak Rozmawiać znajdziecie również model dobrej rozmowy krok po kroku, o którym mówiła Marta, i te osoby, które jeszcze z niego nie korzystały, to też zachęcamy bardzo do zapoznania się z nim. Na sam koniec jeszcze przypomnę, że to było pierwsze webinarium z cyklu Porozmawiajmy o demokracji, włączeniu i klimacie, i kolejne webinaria odbędą się w środę za tydzień, za 2 tygodnie. Przypominam, link do rejestracji na te kolejne spotkania. Bardzo zachęcam do udziału także w nich. Dziękujemy, że chcecie z nami rozmawiać na ważne dla społeczności, waszych społeczności, ale też myślę, że ważne dla naszej społeczności tutaj w kraju tematy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim miłego dnia.